Czy Japończycy naprawdę znowu zaczęli robić najciekawsze auta? I nie chodzi mi o to, że nagle każdy salon w Japonii zamienił się w raj dla fanów benzyny. Chodzi mi o coś znacznie prostszego. Coraz częściej patrzysz na to, co pokazują marki z Japonii i masz takie: o, ktoś tu jeszcze pamięta, po co w ogóle robi się samochody. Bo dziś wiele nowych aut jest poprawnych, dopieszczonych, pełnych systemów, tylko że przy okazji są też jakieś takie bezpieczne, zbyt policzone, zbyt grzeczne. A Japończycy, mimo całej tej presji rynku, cały czas próbują zostawić w tym wszystkim trochę charakteru. I właśnie tu jest problem z dzisiejszą motoryzacją. Niby mamy ogromny wybór, ale jak zaczynasz to rozkładać na czynniki pierwsze, to nagle się okazuje, że naprawdę ciekawych aut wcale nie jest aż tak dużo. Dużo jest samochodów sensownych, dużo jest samochodów wygodnych, dużo jest samochodów, które mają ci po prostu nie przeszkadzać. Tylko że między nie przeszkadzać, a chce mi się tym pojechać, jest przepaść. I mam wrażenie, że właśnie japońskie marki częściej niż ktokolwiek inny jeszcze rozumieją te różnice. No dobra, tylko że nie chcę też popłynąć w tani zachwyt. Bo to nie jest tak, że Japończycy dziś wszystkich zjadają i znowu są poza konkurencją. Wcale nie. Reuters w ostatnich miesiącach bardzo jasno pokazywał, że japońskie koncerny są pod sporą presją. Chiny rosną, koszty rosną, rynek się zmienia, a niektóre marki z Japonii muszą ciąć gamę modeli, restrukturyzować biznes i po prostu walczyć o to, żeby nie zostać z tyłu. Nissan właśnie zapowiedział ograniczenie globalnej gamy modeli i duże zmiany operacyjne, a Mazda też jest wskazywana jako marka szczególnie narażona na presję ze strony chińskich producentów. I może właśnie dlatego ten temat jest ciekawy, bo kiedy rynek robi się trudny, wtedy najlepiej widać, kto jeszcze ma jakiś pomysł na siebie. Kto tylko reaguje, a kto nadal próbuje robić auta, które mają sens nie tylko dla producenta, ale też dla kierowców. Spójrzmy na Toyotę. To jest w ogóle bardzo dobry przykład, bo Toyota z jednej strony jest gigantem rozsądku. Hybrydy, skala, przewidywalność, sprzedaż, wszystko policzone. Ale z drugiej strony ten sam producent cały czas pcha GR-y. Cały czas utrzymuje sportową nitkę i dalej pokazuje rzeczy, które rozpalają wyobraźnię. Gier Corolla istnieje, Gier 8.6 istnieje, Supra jeszcze żyje w motorsporcie i wizerunkowo nadal robi robotę. A pod koniec 2025 Toyota Gazoo Racing pokazała nawet prototypy GR GT i GR GT3, czyli dała nam jasno do zrozumienia, nie, że spokojnie będziemy tylko robić crossovery dla wszystkich, tylko raczej nie zapomnieliśmy, że auto może też po prostu kręcić ludzi. I to jest dla mnie ważne, nie dlatego, że każdy z nas jutro pojedzie do salonu i kupi Gier Corollę albo jakieś przyszłe GR GT. Umówmy się, większość ludzi nie kupi, ale obecność takich aut zmienia sposób, w jaki patrzysz na markę, bo wtedy czujesz, że za tym logo stoi jeszcze jakaś pasja, a nie tylko dział planowania sprzedaży. To się później przekłada nawet na zwykłe modele, na to, jak marka jest odbierana, na to, czy chcesz w ogóle się nią interesować. No a Honda, bardzo podobna historia, tylko trochę inaczej rozegrana, bo Honda też mogła pójść pełną drogą. Spokojnie, róbmy tylko to, co bezpieczne. A jednak przywróciła Preludę. I nie jako pusty sentyment do starej nazwy, tylko jako hybrydowe coupé, które ma łączyć codzienność z frajdą. Sama Honda pisze o Preludę jako o sportowym aucie na co dzień, z układem hybrydowym, dopracowanym pod przyjemność z jazdy i z podwoziem opartym na Civicu Type R. Do tego na początku 2026 pokazała też Preludę HRC Concept z częściami nastawionymi na poprawę osiągu. To nie wygląda jak przypadek, to wygląda jak producent, który wie, że ludzie nadal chcą samochodów z jakimś smakiem. I tu ktoś może powiedzieć,
No tak, ale Prelude to już nie jest dawny, stary, prosty japoński sportowy samochód, tylko hybryda. No okej, tylko pytanie brzmi, czy dziś da się wrócić dokładnie do świata sprzed 20 czy 30 lat? No, jak dla mnie się nie da. Przepisy, normy, koszty, bezpieczeństwo, oczekiwania rynku. Wszystko się zmieniło i właśnie dlatego bardziej doceniam producenta, który próbuje przemycić charakter w nowych realiach, niż takiego, który całkiem odpuszcza temat. Bo łatwo jest powiedzieć, te czasy minęły. Trudniej zrobić auto, które w 2026 roku dalej będzie budzić emocje, nawet jeśli zrobi to na nowych zasadach. Mazda to w ogóle osobny klimat, bo Mazda od lat robi coś, czego wielu producentów już prawie nie robi. Pilnuje, żeby kierowca nadal czuł, że siedzi w czymś zaprojektowanym dla niego. MX-5 dalej istnieje i dalej jest jednym z najbardziej czytelnych dowodów na to, że nie trzeba 500 koni, 2,5 tony i miliona trybów jazdy, żeby samochód dawał frajdę. Mazda cały czas sprzedaje Miatę, dalej buduje wokół niej opowieść o lekkości, balansie i zwykłej radości z jazdy. A do tego dochodzi Iconic SP, czyli koncept, w którym Mazda znów pokazuje, że myśli o aucie sportowym po swojemu, nawet jeśli jeszcze nie przekuła tego w seryjny model. I właśnie to mi się w Japończykach podoba. Oni nie zawsze wygrywają liczbami, nie zawsze robią najmocniejsze auta i nie zawsze robią najbardziej luksusowe auta, ale bardzo często robią auta, w których jest jakaś myśl przewodnia, jakaś spójność. Czujesz, że ktoś wiedział, co chce osiągnąć, a dziś to wcale nie jest takie oczywiste. No bo zobacz, co się dzieje u wielu innych producentów. Mnóstwo marek robi samochody coraz bardziej do siebie podobne. Wiesz, duże ekrany, podobne wnętrza, podobne proporcje, podobne decyzje projektowe. Jedziesz jednym, jedziesz drugim i niby wszystko jest okej, ale po tygodniu już ci się to wszystko zlewa. A Japończycy, nawet jak robią rzeczy trochę dziwne, czasem zbyt uparcie, czasem nieidealne, to często przynajmniej zostawiają ci coś, co po prostu zapamiętasz. Nissan jest tutaj mega dobrym przykładem paradoksu, bo z jednej strony to marka, która naprawdę ma dzisiaj ciężko. Musi ciąć koszta, musi się podporządkować i ratować rentowność. Ale z drugiej strony Nissan nadal ma Zetkę. Nadal sprzedaje model Z z Twin Turbo, V6 i manualem. A no i Z w wersji Nismo też jest w ofercie. Czyli nawet firma, która nie jest dziś w idealnym miejscu, dalej uważa, że auto sportowe ma sens w jej tożsamości. I to jest właśnie różnica między marką, która kiedyś miała legendy, a marką, która jeszcze chce mieć charakter. Bo legendami można żyć naprawdę bardzo długo. Tylko w końcu przychodzi moment, kiedy trzeba pokazać coś nowego, a nie tylko sprzedawać koszulki z dawnym logo i opowiadać, jak to kiedyś było pięknie. No a Subaru też ciekawe, bo wielu ludzi od dawna czeka na prawdziwe, mocne STI z krwi i kości. I uczciwie, tu akurat nie ma pełnego spełnienia marzeń. Subaru pokazuje rzeczy wokół performance'u, wystawia projekty na Tokyo Auto Salon, bawi się w klimat STI, ale nie daje wszystkim dokładnie tego, na co wielu liczyło. I to też jest część prawdy. Japończycy nie zawsze dowożą marzenie w czystej postaci. Czasem bardziej je podtrzymują, aniżeli realizują. Tylko że nawet wtedy mam poczucie, że w Japonii ta nitka emocji jeszcze nie została całkiem odcięta. Że tam nadal ktoś rozumie fanów. Nadal ktoś wie, że samochód może być trochę nieracjonalny i właśnie dlatego fajny. I to jest coś, co dziś naprawdę zaczyna się wyróżniać. Bo rynek poszedł mocno w pragmatyzm. Auto ma być bezproblemowe, ma mieć ratę do przełknięcia, ma mieć systemy, ma mieć aplikacje, ma spełniać odpowiednie normy. Jasne, to wszystko jest ważne. Tylko że problem zaczyna się wtedy, kiedy cały ten rozsądek zjada resztę. Kiedy po paru latach nagle się orientujesz, że z samochodów zniknęło coś, przez co kiedyś ludzie w ogóle pokochali motoryzację. I nie chodzi o to, że każdy musi być petrolheadem. Nie chodzi o to, że wszyscy mają jeździć coupé, roadsterem albo hot hatchem. Chodzi o to, że rynek potrzebuje marek, które przypominają, że motoryzacja nie kończy się na wystarczy, że działa. A Japończycy są dziś jednymi z niewielu, którzy jeszcze próbują tę przestrzeń utrzymać. Co ważne, oni robią to po swojemu. Nie zawsze najbardziej premium i nie zawsze najbardziej efektownie. Czasem wręcz trochę
oldschoolowo. Ale może właśnie dlatego to tak działa? Bo kiedy Toyota robi GR86, to nie próbuje ci wmówić, że to jest centrum cyfrowego wszechświata. Kiedy Mazda sprzedaje MX-5, to nie udaje, że odkryła koło na nowo. Kiedy Honda przywraca Preludę, to próbuje pogodzić nowe realia z dawną ideą auta, które ma dawać frajdę także poza konfiguratorem na ich stronie. I teraz najlepsze. To wcale nie oznacza, że Europa i Korea nie robią ciekawych aut, bo robią. Nie oznacza też, że Amerykanie nic nie potrafią, bo potrafią. Ale gdybym dzisiaj miał wskazać grupę producentów, którzy najczęściej jeszcze pamiętają o kierowcy jako o kimś więcej niż użytkowniku systemu mobilności, to naprawdę bardzo wysoko postawiłbym właśnie Japończyków, bo oni umieją zrobić auto, które nie musi być perfekcyjne, żeby było fajne. A dzisiaj dużo marek goni za perfekcją katalogową, przez co ich samochody robią się zbyt sterylne, zbyt grzeczne i przewidywalne. Japońskie auta częściej mają jakiś haczyk. Czasem dziwny, czasem uparty, czasem irytujący, ale przez to bardziej ludzki i bardziej zapamiętywalny. I jeszcze jedna rzecz. Japończycy bardzo często lepiej czują balans między codziennością a zajawką. To nie są auta, które mają imponować jedynie przez weekend. One bardzo często są tak przemyślane, żebyś mógł z nimi normalnie żyć, a przy okazji nadal się z nich cieszyć. I to jest dzisiaj przeogromna wartość, bo łatwo zrobić samochód, który będzie efektowny przez pierwsze 2 dni. Trudniej zrobić taki, który po pół roku wciąż będzie wywoływał u ciebie gęsią skórkę. Dlatego moja odpowiedź brzmi: tak, mam wrażenie, że Japończycy znowu zaczynają robić jedne z najciekawszych aut na rynku. Nie dlatego, że są bezbłędni, nie dlatego, że wszystko zdominowali, ani że każda ich decyzja jest genialna. Tylko dlatego, że przy całej tej zmianie świata oni nadal zostawiają miejsce na auta, które mają sens emocjonalny. A to dziś zaczyna być towarem deficytowym. I może za kilka lat znowu wszystko się przetasuje. Może część tych obietnic nie dojedzie. Może rynek ich jeszcze mocniej przyciśnie. To też jest wszystko możliwe. Ale patrząc na to, co już dziś jest w salonach, co wraca, co jest rozwijane i jak te marki próbują zachować charakter mimo całej presji, naprawdę ciężko tego nie zauważyć. Bo dziś najciekawsze auta to nie zawsze te najmocniejsze i nie zawsze te najdroższe. Często to są te, przy których czujesz, że komuś jeszcze chciało się pomyśleć o kierowcy. A jeśli mam wskazać, kto w 2026 roku najczęściej daje takie sygnały, to Japonia naprawdę wróciła do gry. I to nie sentymentem, tylko podejściem. Dajcie znać, czy lubicie japońską motoryzację, a jeśli lubicie, to jaką konkretną markę. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia i do następnego. Hej!